Dzisiaj zapraszamy Państwa na film o budynku legendzie, jakim jest obecny Unity Tower mieszczący się przy ulicy Lubomirskiego 20. To obok Błękitka najwyższa budowla w Krakowie. Wszyscy krakowianie pamiętają dawnego szkieletora, czyli sterczący przy rondzie Mogilskim dowód na niegospodarność rządzących. Przez 40 lat przeszło 100-metrowy szkielet straszył mieszkańców Krakowa. Budowę rozpoczęto w 1975 roku z założeniem, że ma być symbolem sukcesu Polski Ludowej. Jak wszyscy dobrze pamiętamy, ten sukces był tylko chwilowym zauroczeniem wielomiliardowymi kredytami, jakie ówczesna Polska zaciągnęła od zachodnich banków. A szkieletor był krakowskim symbolem bankructwa, gierkowskiego snu o potędze. Czy pamiętacie Państwo, iż Polska miała być według PRL-owskiej propagandy w połowie lat 70. 7. potęgą ekonomiczną na świecie? No właśnie. Niestety ta potęga ekonomiczna nie potrafiła wybudować porządnie wieżowca, gdyż nie posiadała odpowiedniego do tego celu dźwigu. Pomoc jak zwykle przyszła z wrogiego wówczas Zachodu i w 1979 roku, czyli po 4 latach prac, ukończono 24 kondygnacje. Wtedy już władza została boleśnie wybudzona ze swojego snu, a czas Edwarda Gierka dobiegał końca. Pojawiły się kartki nieomal na wszystko, a społeczeństwo zastrajkowało. Nie był to dobry czas na stawianie wielkich propagandowych inwestycji. Jednak wróćmy jeszcze do projektu, albowiem megalomania jego twórców była ogromna. Na dole budynku miała znajdować się sala kongresowa na 500 osób wraz z częścią gastronomiczno-usługową. Wyżej zaplanowano pomieszczenia administracyjne i szkoleniowe oraz kolejną multimedialną, cokolwiek to oznaczało w tamtym czasie, salę konferencyjną. Wyżej już tylko kawiarnia i hotel dla 120 gości. Budynek był planowany z gigantycznym rozmachem. Miał posiadać aż 20 000 m². Prace jednak szybko porzucono. Materiały budowlane sprzedano, teren ogrodzono i uznano temat za zamknięty. Gdy żelbetową konstrukcję szkieletora zaczęła powoli pokrywać rdza, nastąpiła długo wyczekiwana transformacja ustrojowa. W pierwszej połowie lat 90. francuskie konsorcjum hotelowe miało zaadoptować szkieletora do swoich potrzeb. Z niewiadomych powodów temat zarzucono. Podobny pomysł mieli również Austriacy oraz sieć Hilton, jednak w tym przypadku coś nie wyszło. W początku lat 2000 planowano przeznaczyć szkieletora na Centrum Konferencyjne Akademii Ekonomicznej w Krakowie. I tym razem zakończyło się to bez większych rezultatów. Tymczasem szkieletor stał się miejscem spotkań lokalnego półświadka, przestrzenią dla graficiarzy i 100-metrowym słupem reklamowym. W pewnym okresie swojego istnienia stał się również areną zmagań dla wielbicieli sportów ekstremalnych oraz adrenaliny. Przyciągał miłośników wspinaczki oraz miłośników skoków spadochronowych. Od czasu do czasu pojawiały się w internecie nawet filmy dokumentujące te zmagania. Niepostrzeżenie szkieletor wrósł w przestrzeń Krakowa i świadomość jego mieszkańców, stając się takim trochę zabytkiem minionej epoki. Zatem szkieletorem zaczął interesować się konserwator zabytków, a gdy pojawiła się koncepcja podwyższenia budynku, zaprotestowali również z jakichś niejasnych powodów ekolodzy. Wreszcie przyszedł długo wyczekiwany przełom. W 2013 roku krakowscy radni uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym stoi budynek. Po protestach okolicznych mieszkańców doszło do ugody i w marcu 2016 roku rozpoczęto budowlę, którą zakończono w październiku 2020 roku. Można zatem powiedzieć, bagatelka po 45 latach od jej rozpoczęcia. Obecnie były szkieletor nosi nazwę Unity Tower i jest częścią nowoczesnego kompleksu Unity Center, w którego skład wchodzą jeszcze 2 niższe biurowce, hotel i apartamentowiec znajdujące się w pobliżu wieży. Jest to inwestycja stworzona z rozmachem. Unity Tower obecnie ma wysokość około 102 metrów i powierzchnię najmu 16,5 tysiąca m², rozlokowanych na 27 piętrach. 2 najwyższe zajmuje restauracja z imponującym punktem widokowym. Można się do niego dostać dzięki szybkiej windzie, a wyjazd na ostatnią kondygnację trwa zaledwie 25 sekund. Powyższe informacje przygotował dla Was Michał Zajda, a ja na zakończenie przypomnę o możliwości wsparcia naszego kanału oraz portalu Kraków z Nieba przez Patronite lub YouTube. Tymczasem do widzenia.